Witajcie ponownie na moim kanale Beat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie ogólne dla znaku zodiaku Lew i będzie to czytanie, co powinieneś wiedzieć na dany moment. Proszę pamiętać, że są to odczyty ogólne i nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym. Nie będą w pełni rezonować dla każdego, więc proszę pamiętajcie, aby wziąć to, co rezonuje i co działa i pomaga w Twojej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu odrzuć. I skorzystamy dzisiaj z kart wyroczni. Zobaczymy, jakie energie będą chciały tutaj nam pokazać się dla lwa w sferze kariery, w sprawach finansowych, a następnie w sprawach na miłość, partnerstwo, związki. Dobrze, pokażcie w takim razie nam energię, co dla lwa w sprawach zawodowych, w sprawach kariery, w sprawach finansów. Co powinien lew na teraz wiedzieć? Mamy pierwszą kartę, drugą i jeszcze jedną weźmiemy. Sprawy zawodowe dla lwa. Dobrze, regeneracja, mamy kręcenie się w kółko i kartę szczęścia. Pierwsza karta może mówić o tym, że spotkacie się z jakimiś radosnymi i zdarzeniami, z poczuciem spełnienia, z poczuciem, że wszystko jest w porządku. Możesz osiągnąć w kwestiach kariery, w kwestii zawodowej wszystko to, o czym marzysz, bez jakiegoś większego wysiłku, więc jakby znajdź radość w obecnej chwili, niezależnie od tego, co się dzieje, i zadowalaj się przede wszystkim rzeczami, tymi, które w tej chwili są wokół Ciebie. Teraz jest jakby czas na to, żeby odczuwać radość dla samej radości, doświadczyć zadowolenia. Nie ma na to wpływu też, nie mają na to wpływu też żadne czynniki zewnętrzne i jakby Twoje szczęście jest wynikiem Twojej jedności z planem ducha dla Twojego życia, więc wszystko jest na dobrej drodze. Na razie trwa przypływ i trzeba się cieszyć tym, co do Ciebie przychodzi, bo wokół kariery, wokół pracy wszystko jest na swoim miejscu, jest w porządku. Masz pełnię radości i zadowolenia. Jest to również czas, kiedy możesz być dumny ze swoich osiągnięć. Wykonujesz dobrze swoją pracę, która również jest w odpowiedni sposób wynagradzana. I jakby świat zasypuje Cię wdzięcznością, a Ty możesz być dzięki temu zadowolony z rezultatów swoich wysiłków, ze swojej kreatywności. I jakby masz też takie w sobie poczucie w tej chwili, że możesz osiągnąć wszystko to, co jest w stanie Ci sprawić radość.
Kolejna karta to kręcenie się w kółko, czyli odczucie, że pewne wydarzenia w Twoim życiu powtarzają się, pewne cykle się powtarzają, albo wracasz do starych wzorców, ale już z nową perspektywą. I możesz mieć poczucie, że cofnąłeś się w jakiejś kwestii do tyłu, ale prawda jest taka, że stoisz jakby na wyższym poziomie, patrzysz obiektywnie z góry na swoją sytuację. Możesz przerwać ten cykl powtarzający się, który został zapoczątkowany w przeszłości, bo zdobyłeś już pewną mądrość, zdobyłeś już pewną wiedzę, nauczyłeś się czegoś i możesz zrobić tą samą rzecz w sposób lepszy, bardziej prawidłowy. Dzięki temu odrobisz jakby lekcje z przeszłości i będziesz miał możliwość wejść na wyższy poziom. A jeżeli masz wrażenie, że powracają właśnie te wydarzenia z przeszłości w Twoim życiu zawodowym, to dzieje się tak właśnie dlatego, żebyś zobaczył te rzeczy, których wcześniej nie mogłeś zobaczyć. I to jest czas, abyś przyjrzał się głębszym motywom i innym możliwościom, może też innym ludziom, którzy pojawili się w Twoim życiu i którzy teraz mogą mieć wpływ również na Twój dobrobyt. Warto sobie w tej chwili zadać pytanie, co Tobą kieruje, co może Cię powstrzymywać w dalszym działaniu. Kto tak naprawdę Cię wspiera w Twoich dążeniach, jeśli chodzi o karierę. Wszystko po to, żeby nabrać nowej perspektywy do zdarzeń, które mogą się powtarzać właśnie w Twoim życiu cyklicznie. Może to jest też dobry moment, żeby skorzystać z pomocy innych osób, może jakiegoś mentora, który pomoże Ci zobaczyć to, czego wcześniej być może nie byłeś w stanie zauważyć sam. Więc jakby powtarzaj to, co działa, a nie to, co wcześniej nie działało, i wtedy masz jakby ochronę przed tym, że uwolnisz się od starych cykli i przestaniesz krążyć w kółko. Kolejna karta to regeneracja, więc karta mówi o tym, że następuje dla Ciebie jakaś nowa szansa, odrodzenie, druga szansa, masz jakby do niej dostęp. Wszelkie możliwości w sprawach kariery, w sprawach zawodowych, które uważałeś wcześniej, że nie są możliwe do zrealizowania, do spełnienia, teraz one jakby ożywają, są bardziej autentyczne, są bardziej silne i wszystko, co wcześniej mogłeś postrzegać jako porażkę albo stratę, teraz zostaje zastąpione czymś lepszym i czymś potężniejszym, i to odrodzenie jest pewne. Wejdź jakby w swoje nowe życie, bo przeznaczenie otwiera się dla Ciebie w cudowny sposób. I tutaj jest jakby też lekcja dla Ciebie, którą trzeba wyciągnąć z poprzednich zdarzeń w Twoim życiu, w sprawach właśnie kariery, w sprawach zawodowych. Zrozumieć, że na tych trudnościach, które wcześniej były, wyrasta coś
większego, coś potężniejszego, coś, co wcześniej być może zainwestowałeś, a nie miało możliwości się narodzić, zrealizować w sprawach kariery, teraz otrzymuje jakby drugą szansę. Pojawiają się nowe możliwości, które są znacznie lepsze od tych, które były wcześniej. I teraz jest jakby jeden z tych czasów, kiedy z tej wcześniejszej straty, porażki rodzi się obfitość. Więc ważne jest, żeby nie rozpamiętywać przeszłości, bo tak naprawdę w sprawach kariery, w sprawach zawodowych doświadczasz odrodzenia. Więc pozwól jakby umrzeć tym działaniom, formom, rzeczom, które miały miejsce wcześniej. Nie trzymaj się tego, co było wcześniej, bo na to miejsce powstanie coś całkiem innego, lepszego. Nie ma sensu z pewnymi rzeczami walczyć. Lepiej jest odpuścić, bo za chwilę wejdziesz w tryb odrodzenia. Pojawi się nowa szansa. Dobrze, zobaczmy w takim razie jeszcze, co w sprawach miłosnych, partnerskich, związkowych dla lwa. Pokażcie mi energię, co tutaj w sprawach związkowych, partnerskich, uczuciowych, co chce się pokazać dla lwa. Dobrze, mamy 3 karty. Pierwsza karta to prawda została powiedziana. Tu jest wyjście jakby z zaprzeczenia. Jest tutaj przejrzystość komunikacji. Istotna jest prawda. W to, co tak naprawdę wierzymy, więc nie jest to czas na to, żeby prowadzić jakieś dyskusje, debaty na temat tego, kto ma rację. Tu jest czas na to, żeby wyrazić głośno swoje potrzeby w sposób uczciwy, otwarty, skomunikować się z drugą stroną i uwolnić się też od jakiejś iluzji, która być może trzymała cię wcześniej. Więc bądź jakby autentyczny w tym, co czujesz. Ważna jest uczciwość w komunikacji, więc w kontaktach z ludźmi, z osobami w związku stawiaj przede wszystkim na szczerą, otwartą rozmowę, bo jeżeli sam otworzysz się do kogoś w sposób właśnie szczery, to jednocześnie otrzymasz to samo od drugiej osoby. Zobaczysz prawdę, to, co was potrafi dzielić i to, co was do siebie przyciąga. I pamiętaj, że jakby twoja prawda zawsze opiera się na twojej osobowości i tym, co do tej pory doświadczyłeś. Przede wszystkim przesłanie mówi o tym, żeby być otwartym, uczciwym i przyjmować rzeczy za dobrą monetę, nie okłamywać się też w wielu sprawach, w komunikacji z drugim człowiekiem. Nie taić też jakiejś prawdy, informacji, nie tworzyć jakichś ukrytych
planów, tak? Jakby kluczem do sukcesu jest kierować się jedynie prawdą, pracować nad tym, co jest ciężkie, nad wszelkimi zaprzeczeniami, kłamstwami, uwolnić się przed zakładaniem maski, wprost wyrażać swoje uczucia i swoje myśli, więc ważna będzie tutaj w kwestiach związkowych, ważna będzie przede wszystkim dobra i szczera komunikacja. Kolejną kartę, którą tutaj mamy, to jest niekończąca się opowieść. I może właśnie mówić o tym, że wchodzimy w niepotrzebne dramaty, tak? Jest to karta bólu, straty, odrzucenia, nieakceptacji samego siebie i stwarzania wokół siebie niepotrzebnych dramatów. To jest też sytuacja, gdzie ciągle jakby słyszysz, że czegoś nie możesz zrobić, nie powinieneś pewnych rzeczy mówić, nie wolno ci gdzieś pójść, a tobie wydaje się, że cały świat za chwilę się zawali, ale ty już wiesz, że tak naprawdę to nie jest prawda. To tylko wewnątrz ciebie jest jakaś przestraszona istota, która utknęła w kłamstwie i chce cię w ten sposób chronić, a jednocześnie robi z ciebie ofiarę, tak? I tu przede wszystkim w karcie jest pokazane zranione ego, wstyd, strach przed intymnością, niska samoocena i to są jakby największe wyzwania dlatego, żeby poprowadzić związek ku lepszej przyszłości, więc to jest jakby sedno sprawy. Więc warto jakby zastanowić się, jak sami oceniamy siebie w kontaktach z drugim człowiekiem, z osobą, którą kochamy, z którą chcemy iść przez życie. Żeby jakby nie rozpamiętywać, nie wracać do starych historii, które mogły mówić o porzuceniu, o samotności, czy też o odrzuceniu, bo teraz jest szansa na to, żeby się uzdrowić, zastanowić się, dlaczego pojawiło się w twoim życiu jakieś połączenie, miłość i rozpoczęła się nowa historia miłosna, tak? Więc warto jakby przyjrzeć się swoim odczuciom, czy nie próbujemy na siłę wchodzić w taki cykl samokrytyki, niepotrzebnych dramatów, historii, które ciągle gdzieś w głowie krążą i mówią, że nie jesteś czegoś wart, albo zniekształcają po prostu rzeczywistość, tak? która tak naprawdę jest zupełnie inna, więc warto się jakby temu przyjrzeć. Więc przede wszystkim prawda, mówienie prawdy, jasna komunikacja, porzucenie samokrytyki, porzucenie tych dramatów wokół siebie i otwarcie się na
nowe możliwości. Kolejna karta mówi właśnie o tej obfitości, o dobrobycie, o tym, że Twoje potrzeby wreszcie zostaną zaspokojone. Przed Tobą jest nowy okres w życiu, w którym będziesz mógł doświadczać różnych rzeczy, o których marzyłeś do tej pory, których pragnąłeś. Wszystkie jakby Twoje zmysły zostaną przebudzone i dostrzeżesz, jakie tak naprawdę są wokół Ciebie możliwości. Musisz być tylko bardziej autentyczny, bardziej swobodny. Przyjąć, że ta obfitość jest częścią Ciebie, tak? Wszystkie Twoje potrzeby zostaną zaspokojone. I tu pokazuje się, że przed Tobą jest więź, namiętny romans, zmysłowość, są chwile zrozumienia, jest bardzo dużo miłości. Ta cała obfitość stoi przed Tobą. Poczujesz smak tego dobrobytu i Twoje myśli i uczucia będą wdzięczne za to, co świat tutaj, wszechświat Ci przynosi, więc warto jakby zaufać i pielęgnować tą obfitość, bo już niedługo Twoje potrzeba miłości i zrozumienia zostanie zaspokojona. Ok, zobaczmy w takim razie jeszcze karty. Ojej, za dużo. Karty wyroczni miłosnej. Co tutaj dla Was jeszcze się pokaże? Proszę. I mamy pierwszą kartę, która mówi o zaufaniu. Więc sytuacja, w jakiej się znajdziesz, wymaga od Ciebie wiary i zaufania, że wszystko, co do Ciebie w tej chwili będzie napływać, to jest w porządku i tak powinno być. Więc przede wszystkim nie dodawaj strachu do danej sytuacji, bo tu ponownie jest powiedziane, że możesz wokół siebie tworzyć dramaty i jakiś negatywizm. A przesłaniem tego jest, abyś te wszystkie zmartwienia odrzucił, bo Twoja obecna sytuacja ma przynieść Ci błogosławieństwa, rozwój osobisty, co właśnie doprowadzi Cię do pięknej, romantycznej miłości, na którą zasługujesz i której pragniesz, więc jakby wskazaniem jest, żeby podążać ścieżką, którą właśnie podążać i ufać, że ona prowadzi Cię we właściwym kierunku. Twoja wiara jakby podnosi Twoją energię, a to przyciąga pozytywne doświadczenia i również ludzi, w tym właśnie takiego romantycznego partnera. Więc jakby uwierz, że wszystko jest możliwe i dla Ciebie przyjdzie to spełnienie. Kolejna karta to mówiąca o tym, że możesz mieć do czynienia z osobą, którą już znałaś wcześniej. Może masz jakieś niedokończone sprawy z bratnią duszą z poprzedniego wcielenia, z poprzedniego życia.
To może obejmować na przykład konieczność przebaczenia komuś, jakiś wspólny projekt, nauczenie się jakichś osobistych lekcji, takich jak na przykład cierpliwość czy szczerość w związku. I może być tak, że właśnie na Twojej drodze stanie taka osoba, którą już jakby znałeś wcześniej z przeszłości i jest to uczucie, które rozpoznasz bardzo szybko, bo jest w niej dużo chemii, romantyczności, seksualności. Dwoje ludzi będzie przyciągać się, ponieważ celem tego związku będzie uzdrowienie i nauka. Dzięki spotkaniu tej bratniej duszy będziesz mógł się rozwijać i odkryć różne prawdy, na które próbowałeś znaleźć odpowiedzi. I może jeszcze weźmiemy kartę wyroczni czarownic dla Was. Poprosimy o energię dla lwa. Prosimy o przesłanie dla lwa. Okay. I tu mamy kartę, która mówi o dobrobycie i obfitości. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, że możliwe, że liczysz właśnie na te błogosławieństwa, które do Ciebie przyjdą i Wszechświat mówi Ci, że masz wszystko, czego potrzebujesz i wszystko, czego chcesz. Musisz tylko uwierzyć w to, że Twoje projekty i Twoje cele są osiągalne. I przede wszystkim karta mówi o tym, że przyjdzie do Ciebie ta obfitość, przyjdzie dostatek, dobrobyt, żeby uwierzyć w to, że te rzeczy są możliwe. Jeżeli będziesz ich pragnął, potrzebował, to one jakby zarysują się w Twojej świadomości i ta wypuszczona intencja będzie mogła się zmaterializować. Więc karta zapowiada dobrobyt i obfitość, na które zasługujesz, na te błogosławieństwa. Natomiast musisz jakby zaufać temu, co jest Tobie przeznaczone i dla Ciebie przez Wszechświat przygotowane. Wyciągniemy jeszcze anielski klucz na zakończenie dla Ciebie. Anielski klucz dla lwa. I mamy kartę Poznaj samego siebie. Poznaj samego siebie. To wszystko dla Was, drogie lwy. Dziękuję Wam za bycie ze mną tutaj na tym czytaniu. Również za wsparcie mojego kanału poprzez komentarze, łapki w górę. Jeżeli chcecie opisać swoje wrażenia po przeczytaniu tej lektury, to zachęcam do komentarzy. Życzę Ci teraz jedynie miłości,
uzdrowienia na Twojej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.